Cześć, z tej strony Ola, witam na kanale Dzikie Wróble i zapraszam na bardzo krótki film, bo znowu to zrobiłam i kupiłam kilka książek, więc szybko Wam o nich opowiem. Królowie Dary, Ken Liu, jest to pierwszy tom z serii Pod sztandarem Dzikiego Kwiatu i ja mam to wydanie z wydawnictwa SQN z 2016 roku. Tą książkę kupiłam zupełnie w ciemno, bo szukałam czegoś z gatunku fantastyki silkpunk. I to było pierwsze polecenie. Wydaje mi się, że też ten autor wprowadził w ogóle taki podgatunek. Jeśli chodzi o silkpunk, to jest taka odnoga fantastyki, która łączy estetykę Azji bliskowschodniej, wschodniej czy południowo-wschodniej i jednocześnie w tej inżynierii, która jest wykorzystywana w fabule, wykorzystuje się właśnie materiały z tamtych terenów, to znaczy jedwab, papier, bambus. To wszystko mi się wydaje bardzo ciekawe i ja też lubię tą estetykę, lubię te tereny i chciałam poczytać coś właśnie z gatunku fantastyki, ale osadzoną w tamtym świecie, więc to jest chyba najbardziej taka sztandarowa pozycja, jeśli chodzi o silkpunk, więc zobaczymy, sprawdzimy, jestem bardzo ciekawa. Shogun Jamesa Clavella, czyli potężna cegiełka. Ona ma prawie 1200 stron i jest to pierwszy tom z cyklu sagi azjatyckiej i chyba jednocześnie najbardziej popularny, zaraz po, czy też obok Króla Szczurów. To jest już, jak widzicie, to nowe wydanie z okładką serialową z wydawnictwa Vis-a-Vis z 2024 roku. Jest to historia już dosyć kultowa, powstały 2 seriale na jej podstawie. A jeśli chodzi o fabułę, głównym bohaterem jest tutaj brytyjski żeglarz John Blackthorne, który trafia do feudalnej Japonii. Zostaje tam, no można powiedzieć, zatrzymany, pojmany i siłą rzeczy musi się zasymilować, musi nauczyć się poznać tą kulturę japońską, a w tle jednocześnie dzieją się różne intrygi polityczne, walka o władzę, manewry, w które on zostaje niejako wplątany. No trochę mnie krępuje ten rozmiar, czyli to 1200 stron, ale z drugiej strony no to chciałabym się właśnie zagłębić w jakąś taką wielką powieść i wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Tajemna historia Donny Tart. Ja mam to wydanie ze znaku 2025. Też bardzo popularna historia, jeśli chodzi o taki podgatunek Dark Academia i bardzo miałam ochotę ostatnio na taki klimat. Ja zresztą lubię właśnie takie stare uczelnie, ten klimat trochę Harry Potterowski, ale bardziej mroczny, więc to też zostało mi polecone. Nie czytałam tego jeszcze, więc chętnie się zapoznam. Tutaj poznajemy grupę elitarnych studentów, którzy gdzieś tam zbaczają z tej ścieżki moralności i doprowadza ich to do popełnienia morderstwa, do popełnienia zbrodni. Od tego się ta historia zaczyna. Nie wiem, co jest dalej. Starałam się też unikać wszelkich spoilerów, więc będę miała niespodziankę. Pod ostatnim filmem o science fiction została mi polecona książka Koniec dzieciństwa Artura Clarka. To jest, mam wydanie z wydawnictwa Rebis z tej serii Wehikuł Czasu z 2023 roku. Jest to klasyka science fiction, więc podejrzewam, że będzie dobra. Oryginał został wydany już w latach 50. Jeśli chodzi o historię, to tutaj z kolei mamy motyw inwazji obcych na Ziemię, którzy zaprowadzają pokój, dobrobyt na Ziemi, ale dzieje się to wszystko kosztem ludzkiej wolności, ludzkiej autonomii, więc też bardzo ciekawe i podejrzewam, że mi się spodoba. Dobrze się myśli literaturą, Ryszard Koziołek. W poprzednim filmie o nowych książkach mówiłam o innej książce pana Ryszarda Koziołka, czyli Czytać, dużo czytać. Już ją przeczytałam i bardzo mi się podobała, więc chciałabym ten cykl esejów kontynuować. No i tak jak już powiedziałam, to też jest książka zbudowana podobnie jak Czytać, dużo czytać, czyli mamy tutaj różne felietony, eseje, rozważania o literaturze, o czytelnictwie, o różnych zjawiskach literackich. Ja bardzo lubię i oglądać, słuchać i czytać pana profesora Koziołka, więc no podejrzewam, że to też mi się spodoba. No i tutaj trochę z innej bajki. Myślę, że nie ma co za dużo mówić, bo są to tomiki poezji Urszula Kozioł, Raptulasz, tutaj z Państwowego Instytutu Wydawniczego sprzed 2 lat wydanie, oraz Bolesław Leśmian, Dwoje ludzieńków i inne wiersze, wydawnictwo SBM, chyba z zeszłego roku. Tak, z zeszłego roku.
Jeśli chodzi o Leśmiana, to już kiedyś czytałam więcej poezji, więcej wierszy. Chciałabym do tego wrócić i przy okazji zacząć te tomiki zbierać, kolekcjonować. Natomiast Urszuli Kozioł jeszcze w ogóle nie czytałam, więc to też będzie moje pierwsze spotkanie. I ostatnie dwie, w zasadzie obie z literatury faktu. Międzymorze, Ziemowita Szczerka, podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową. To jest wydawnictwo Agora i wydawnictwo Czarne, 2017 rok. No i to jest książka już typowo podróżnicza, z tym, że Ziemowit Szczerek wyrusza śladem wizji czy też fantazji marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli tego międzymorza, morskiego obszaru ABC, Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Wydaje mi się, że to może być bardzo interesujący, nie wiem czy lekki, ale na pewno ciekawy reportaż o właśnie bliższych nam tutaj terenach Europy Środkowej, Europy Wschodniej, więc przekrój bardzo szeroki, jeśli chodzi o kulturę, o religię, o życie codzienne, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. I ostatni reportaż, Zapach trawy, opowieści o dzieciach hipisów Izy Klementowskiej i to też jest wydawnictwo Agora z 2021 roku. No i tak jak sam tytuł wskazuje, będzie to na pewno dużo historii o tym, jak ruch hipisowski w latach 60. wpłynął nie tylko na jego uczestników, czyli na dzieci kwiaty, ale też na ich dzieci i wnuki, i ich dzieciństwo, wejście w dorosłość i późniejsze życie. Wydaje mi się, że to może być bardzo i pouczające, i ciekawe, otwierające oczy na różne aspekty. Też pewnie wkrótce zacznę czytać. No i to by było w zasadzie wszystko. To było kilka książek, które mi przybyły na półki w ostatnim czasie, a nie załapały się na ten poprzedni film o nowych książkach, ale tak dla kronikarskiego obowiązku Wam o nich opowiadam. Mam nadzieję, że mój zatkany nos dzisiaj Wam nie przeszkadzał za bardzo w odbiorze tego filmu. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj, to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.